Witam Was bardzo serdecznie. Zastanawiałam się, z jakim tematem dzisiaj do Was przyjść. I tak przyszło mi, czego bym chciała, czyli masz wiadomość na teraz. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie jest 1 do 1. Zawsze bierz to, co czujesz, co do Ciebie przemawia. I bezterminowe. Kiedy na to trafisz, to był ten moment, w którym miałaś na to trafić. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, które Cię przyciągają. Czasem mogą to być nawet wszystkie 3. Jeżeli masz problem z wyborem, nie idź na głowę, tylko przez serce, to zatrzymaj sobie ten film, zamknij sobie oczy, weź kilka głębokich wdechów i wydechów i na pewno poczujesz kartę. A teraz przechodzimy do wyboru pierwszego. I cóż to za wiadomość na teraz dla Was? Na pewno mówi o kwestiach finansowych. Dla jednych osób będzie to dopływ gotówki, przyjdą pieniądze, ale też to będzie takie, że są pieniądze, trzeba je będzie wydać, ale też tu mi tak mocno mówi, wydaj te pieniądze z radością na siebie, na rodzinę, na przyjemności, na dom, bo tutaj mi się pokazuje, że tak na radość. I tutaj mam taki przekaz od pieniędzy, że w ogóle takiej obfitości, że będziesz czuć radość wtedy, kiedy te pieniądze będą w przepływie, kiedy wszystkim będą przynosić radość, czyli są te pieniądze, są zarabiane, czy w jakikolwiek sposób są dostarczane w jakimś celu. I zobacz, ile przyjemności dajesz sobie w życiu. Zobacz, na co pożytkujesz swoje pieniądze. Zobacz, ile osób też cieszy się z tego, że one są, tak? Też mi tu przychodzi dla pewnych osób czy upiększenie domu, tak? Jakiś wydatek na dom. Ale tutaj ogólnie radość, czyli zastanów się nad swoimi pieniędzmi, w jakiej części idą na radość. I teraz może być takie, a tu mam kredyty, wydatki. Tak, ale mimo wszystko to może być kwiatek za 20 zł, to może być pomalowanie czegoś, to może być upieczenie ciasta i wspólne biesiadowanie przy tym. Tak, tutaj chodzi o wydobywanie radości, że ja mam te pieniądze, w jakichkolwiek kwotach one tutaj są, ale tutaj czuję, że te pieniądze będą i to nawet większe, bo słuchajcie, czasem jest tak, że są określone pieniądze w domu, ale cały czas jakby było wrażenie, że jest ich mało. Zauważ, czy nie ma takiej narracji, bo tutaj tak mi mówi, uwolnij pieniądze, zarówno w tym sensie dosłownym, fizycznym i nie chodzi mi absolutnie o rozdawanie pieniędzy, tylko wydanie na siebie, co by było dla mnie fajne, ale też takie połączenie z rodziną, z przyjaciółmi, z tym, co będzie radowało Twoje serce. Dobra, to wybierzemy sobie tutaj jeszcze z różnych talii, co tutaj jeszcze będzie dla Was. Tak. Bo tutaj mi mówi tak, że takie pytanie mi przychodzi, czy potrafisz w pełni cieszyć się życiem? Czy dajesz temu życiu i przepływ? Czy uciekasz gdzieś nieświadomie nawet w schematy, w stereotypy? Czy nie jesteś przywiązany do pewnego myślenia, nie mam, nie da się, trudno, co za głupoty? Bo tutaj ta wiadomość jest taka, jesteś w bogactwie, nawet jeżeli, bo cały czas mam tutaj, że takie negowanie, jakby chciał, nie, to nieprawda. Pozwól temu się uwolnić, pozwól zobaczyć inaczej. Pozwól, aby to się odwróciło. A odwróci się, gdy się naprawdę nad tym zastanowisz, gdy pozwolisz dojść do głosu intuicji,
i zobaczysz, że naprawdę już bardzo, bardzo dużo masz. I tutaj ta wiadomość jest taka, moc jest w Tobie, moc pieniądza, tego jak się będziesz czuć, czy będziesz tego świadomy, świadoma. To nie przychodzi z zewnątrz i tu jest jeszcze ważne, to nie przychodzi też z większą ilością pieniędzy. Te pieniądze będą do Ciebie szły, a Ty nadal możesz czuć, że ich nie masz. Bo jak się gościsz w życiu? Jeżeli uważasz, że całkiem nieźle, to zobacz, jak byłoby Ci jeszcze lepiej. Zobacz na swoje pragnienia. To jak mówi, zatrzymaj się, ta karta mówi bardzo mądrze, zatrzymaj się, popatrz na swoje potrzeby, popatrz, gdzie przechodzisz szybciutko nad czymś i się nie zastanawiasz. Dobra, jeszcze jedną kartę tu dla Was weźmiemy, a ta się wysuwa. Tak, i zacznij, nie bądź w tym bierna, czyli tak nie odsłuchaj, tylko naprawdę wykonaj tą pracę, która może trwać jakiś czas, bo to jest taka też praca troszkę wewnętrzna, ale też taka zewnętrzna. Ja chcę to zrobić, bo musi być ta świadomość, musi być to podjęcie działania. Chcę to zrobić, chcę się temu wszystkiemu poprzyglądać, a może chodzi tu o jakiś rodzaj pracy, może coś właśnie odkładasz, coś blokujesz, myślisz, że coś jest wygodnie. No wszystko, co z tą materią, bo tutaj naprawdę chcę, aby ta wiadomość, chcę, żebyś zwróciła uwagę, że od Ciebie zależy odkręcenie, od Twojego działania. I tu nie chodzi o to, że teraz idziesz do drugiej, trzeciej pracy, tylko to działanie to też jest zastanowienie się nad tym, czego Ty chcesz na ten moment. I jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie poza schematem myślowym, który masz. Jak byś się czuła dobrze, bo Ty odblokuj. To Ty bardzo dobrze wiesz, co to jest i przyjrzyj się swoim finansom. I już teraz zacznij czerpać z nich radość, a wiadomość jest taka, że te pieniądze naprawdę są przy Tobie, przyjdą do Ciebie. Jeżeli uważasz, że nie są, zastanów się. Każda kwota to pieniądze. Nie wyskakujmy w miliony. Zacznijmy od tego, co już jest, z radością. I należy to przekręcić, aby było więcej i żeby sprawiały radość też. Jest to czytanie ogólne, więc pamiętaj, weź tylko to, co z Tobą rezonuje. Jeżeli coś odczuwasz, jakiś bunt gdzieś, to jest bardzo ważna wiadomość. Zastanów się nad nią. Zapisz ją sobie, przemyśl, bo bardzo często my rzucamy gdzieś emocje na zewnątrz, zamiast się zastanowić. Więc tutaj jest zastanów się. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wspaniałej drogi do tych pieniędzy i radości z nich. A my przechodzimy do wyboru drugiego. I cóż nam niesie tutaj wybór drugi? Znów mi się pokazują pieniądze i tak jakby niezauważanie swojego bogactwa, ale też taki lęk przed stratą. I tutaj druga rzecz jeszcze, która mi tutaj mocno wybija, to niewykorzystywanie swoich talentów i umiejętności. Trzymanie tego, patrzenie zupełnie w inną stronę, a nawet nie patrzenie, zajmowanie się po prostu tym życiem, które jest, mimo ogromnej siły, którą w sobie masz, a której nawet możesz bardzo często nie zauważać, i też nie zauważasz swojego posiadania, stanu posiadania. I tutaj mówi mi takie mocne, zobacz, jak możesz to rozmnożyć, poprzyglądaj się. Mocno mi mówi, znajdź sobie czas dla siebie, takim, którym kierujesz się tylko oddechem. To mogą być 2-3 minuty, żeby ten umysł nie był w biegu, nie był w innych miejscach. A tu nie chodzi o odloty od rzeczywistości, tylko od zastanowienia się nad swoimi zasobami, nad tym, co ja już mam, co posiadam, a czego nie rozwijam.
Dobrze, to popatrzmy dalej, bo tutaj woła bardzo o Twój rozwój, o takie zauważenie siebie nawet. Wiecie, to nie chodzi, tutaj nie wzywa też o pracę, tylko o takie zauważ w ogóle, co masz, bo tak jakbyś nie wiedziała, ile Ty rzeczy masz, to żeby to rozkwitło na Twoją korzyść, dla Ciebie. Żeby była lekkość, ale żeby była lekkość, to trzeba ten zacisk uwolnić. To jest taki... I tak czuję mocno, jak to płynie z bardzo dalekiego przekazu komórkowego matki, nawet bym powiedziała, takiego nasączenia od dzieciństwa pewnymi rzeczami, takimi też nakazami, że coś tam nie można. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze. A tutaj mówi, idź w nowy początek, zacznij inaczej. Jeżeli gdzieś tam właśnie odwracasz to, bo wiesz, że trzeba byłoby zacząć, ale się boisz, bo nie wiesz jak, nie wiesz co. Tutaj mówi, zaczynaj. Będą potknięcia, idziesz w nowe rzeczy, każdy początek tak ma, ale jest tutaj opieka, jest tutaj możliwości są. Trzeba puścić pewne, właśnie tutaj przede wszystkim mówi mi, puścić te takie myślenie, nawyki, odwracanie, ucieczki i zupełnie zacząć sobie po nowemu, pozwolić sobie na potknięcia. Zapewniam Cię, że masz wszelakie możliwości. Jest to czytanie ogólne, więc nie powinnam użyć słowa zapewniam Cię, bo nie wszystko jest dla wszystkich, ale tak mocno to poczułam, że Ty masz w sobie tak duże zasoby, inaczej byś tego nie wybrała, że żeby rozpoczynać, działać, próbować z radością, pozwolić sobie być zaopiekowaną i pozwolić sobie nie wiedzieć. I tak, nie w życie to też różne zranienia i to, co się kiedyś nie udało, to, co Cię zraniło, czy macie to zatrzymać? Czy te rzeczy mają Cię zatrzymać? Nie ma gwarancji, że nie spotka Cię coś, co Cię zaboli w przyszłości, ponieważ wchodzisz w coś nowego, czy to w nową działalność, w nowy związek, tak, w nowe relacje, ale Ty już masz mądrość poprzednią. Ufasz, że ten świat też ma dla Ciebie coś dobrego. Czy warto zostać z tymi zamkniętymi oczami, z tą raną do końca swoich dni albo przez kilka lat? Czy naprawdę warto? Czy to jest prezent Twój dla siebie? Jak czujesz tutaj złość, ale jak coś, pamiętaj, że to Ty decydujesz o wszystkim. Że jeżeli chcesz zostać w tym, to nie zostaniesz zraniona, ale nadal będziesz w zranieniu. Nie rozpoczniesz czegoś, zostaniesz w lęku, czyli dokonałaś wyboru. Weź odpowiedzialność za to, jakiego dokonujesz wyboru, bo naprawdę tu wszystko jest, chce iść do Ciebie. To Ty musisz otworzyć oczy, chcieć wejść, poczuć. I ta karta, tak, i mówi, Boże, zadziałaj, chodź, zrób coś, zapal w sobie tą potrzebę, zapal w sobie tą potrzebę działania, uczyń jakikolwiek krok w tą stronę i nieważne, że jest mrok, że nie znasz do końca drogi, ale jak zapali się Twoje serce, otworzysz się na to, jak będą przychodzić te wspomnienia, lęki, to powiesz im, widzę Was, ale idę po swoje, idę zobaczyć, idę doświadczyć, co wspaniałego mnie tutaj czeka. I jeszcze tu jedną kartę. Czuję, że potrzebna jest jeszcze jedna. Tak, masz w sobie moc, pamiętaj, masz w sobie działanie, masz w sobie moc. Popatrz, dwie te same karty wyszły. Z różnych talii. Masz w sobie moc, ważne jest tutaj zadziałanie. Masz w sobie wszystko, aby zrobić to, co chcesz. I tutaj mi tak mówi, nie działaj raptownie, szybko, chociaż jeżeli tak czujesz, to zrób tak, ponieważ przy takich dwóch rozkładach masz w sobie moc, masz w sobie działanie. Oczywiście, czy tego dokonasz, czy nie, w jakim tempie, w jakim czasie, kiedy, zależy od Ciebie, od Twojego wyboru. Pamiętaj, nie jesteś ofiarą i jesteś twórcą.
Więc jeżeli wybierasz niepodejmowanie działania, to też jesteś tego twórcą. Życzę Ci pięknej twórczości tutaj, bo masz moc. Jak czujesz, że to z Tobą rezonuje, to działaj. Jeżeli nie, pamiętaj, wszystko jest Twoim wyborem. Ja życzę Ci wszystkiego, wszystkiego dobrego. I przechodzimy do wyboru trzeciego. I cóż tutaj, jaka wiadomość na teraz? Wiadomość jest taka, i czuję ją bardzo tak lekko, że nadchodzi czas zmiany, nadchodzi czas innego sposobu myślenia, czas lżejszy, czas, kiedy postanowisz, że już koniec z tym, jak było. Takie jakby przychodzi lżejszy sposób myślenia, takie nowe spojrzenie, tak jakbyś powiedziała, koniec już, mam w sobie chęć działania, mam w sobie moc, jakakolwiek ona w tym momencie jest, to ja się poprzyglądam temu. To jest tak, jakby przyszła do Ciebie właśnie jakaś wiadomość, jakaś myśl, jakieś odczucie w sercu i ono niby będzie takie jedno. Cóż taka jedna myśl by się wydawało, a może to będzie ta wiadomość, która zaczyna mieć dużą przewagę nad wszystkimi innymi. Także bardzo czuję, że przychodzi do Ciebie zmiana sposobu myślenia, patrzenia, odczuwania, czyli wychodzenia z pewnych trudniejszych stanów. No to dobrze. To co tutaj? Och, aż mi karty chcą wypaść, ale czuję bardzo pozytywnie tutaj. Naprawdę zmiany sposobu myślenia, czucia. Tak, i zacznie się u Ciebie też finansowo. Jak gdyby też, może popatrzysz inaczej na finanse. Może tak mi teraz przyszło, jeżeli nie wybrałaś wyboru pierwszego, może go sobie odsłuchaj. Zobacz, czy z Tobą rezonuje. Bo tutaj jak gdyby chce finansowo przyjść do Ciebie, chce przyjść zmiana. Więc jak gdyby tutaj zmiany. Tak, i tak, odsyłam Cię do tego nagrania pierwszego, bo też mi się właśnie pojawiła ta karta i tak mocno czuję powiązanie między tym. Że poczujesz taką pełnię siebie, że ta myśl to zacznie przychodzić do Ciebie, zaczniesz patrzeć inaczej na pieniądze, inaczej tymi pieniędzmi zarządzać, w ogóle poczujesz taką materię bardziej i poczujesz się zdecydowanie lepiej, ale czuję też napływ finansowy, że będzie, prawda, tutaj możliwość zmiany finansowej, ale gdzieś tak jakby ta myśl była tutaj wiodąca też. Połączy ze swoim serduchem, cały czas mówi też, tak, połączy ze swoim sercem, zobacz, czego chcesz, jakie masz potrzeby, do czego Ci są potrzebne pieniądze. I tu bardzo się nad tym zatrzymaj, ponieważ pieniądze, jest to czytanie ogólne, nie mam kontaktu teraz z Tobą, nie rozmawiamy sobie, prawda? Ale bardzo ważne jest to, co wypowiesz, do czego Ci są potrzebne. Pieniądze mają Ciebie zasilać, odżywiać, wzmacniać, dawać kierunki. Zobacz, czy masz taką intencję, jeżeli chodzi o pieniądze. Zwróć sobie na to uwagę. Dobrze, tak cały czas Ładziewa mi mówi tutaj wewnętrznie, odsyłam Cię do filmu pierwszego. Może dla pewnych osób będzie jakaś tam wskazówka jeszcze, skoro mi cały czas to mówi. Jeżeli nie poczujesz, po prostu nie będziesz oglądać, nie? Tak, i tutaj cały czas mówi, popatrz na swoje odczucia, poprzyglądaj im się tak bardzo na spokoju. Popatrz na swoje emocje, na to, co szybko wyrzucasz z siebie. Mówisz, nie, coś tam, prawda? Przecież to jest niemożliwe, ja mam rachunki do zapłacenia.
Rozłóż sobie to słowo rachunki. Co ci to daje? Masz na przykład kredyt na dom? Masz dom. Uciesz się tym domem. Weź sobie filiżaneczkę kawki, herbatki, popatrz przez okno i powiedz, no jestem bogata, płacę za dom, tak? Ale tu jest jeszcze inne. Też o to chodzi, aby uczynić siebie bogatszą, znaczy nie o to słowo chodzi, bogatszą, aby też sprawić sobie jakąś przyjemność, tak? Bo jeżeli właśnie za coś płacę, mam zaciągnięte na coś jakieś długi, to one były na coś, do czegoś nam były potrzebne. W związku z tym ucieszmy się, nie patrzmy na długi, patrz na to, co dzięki temu masz. Jeżeli masz mieszkanie, to masz swoją przestrzeń, czyli jesteś osobą bardzo majętną. Jeżeli wydałaś pieniądze na jakiś sprzęt, to z niego korzystasz. Więc popatrz na to inaczej, popatrz na to z wdzięcznością, poprzyglądaj się temu, ale też poprzyglądaj się temu, co byś chciała, tym swoim marzeniom. Właśnie tak mi przyszło, gdybyś spotkała złotą rybkę, to jakie byłoby Twoje marzenie? I to, co Ci przyjdzie spontanicznie, zapisz sobie, a później zobacz, czy to naprawdę jest Twoje marzenie, bo jeżeli Twoim marzeniem jest, chcę podróżować, to jest bardzo ogólne. Zacznij to sobie rozkładać, tak? Dobrze. Tak czuję, czy coś tu jeszcze dla Was, moi drodzy? Nie, bo cały czas mnie odsyłało do jedyneczki, więc zobacz, poczuj, czy masz ochotę wysłuchać jedyneczkę. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne. Wieś tylko to, co poczujesz, że dla Ciebie jest na ten moment odpowiednie. A ja życzę Ci wszystkiego dobrego.